dzisiejszym odcinku, który jest już ostatnim w naszej serii o plemionach afrykańskich, zabieram Was do niezwykłego plemienia Mursi. To społeczność zamieszkująca Dolinę Omo w Etiopii, słynąca z charakterystycznych dysków noszonych w dolnej wardze przez kobiety. Będzie to wyjątkowe zakończenie naszej podróży po afrykańskich kulturach. Zapraszam do oglądania i poznania tego fascynującego plemienia. My name is Isho, and I'm from Omo Valley, and right now we are in Kayafo. So Kayafo is one of the first village where you get into when you come to Omo Valley, and it's such, as you see, it's such green, and people are happy and welcome from anywhere you are watching this, and welcome to Mursi people. Okay. Just going now to Mursi, yeah? We can see. So this young lady here, she's coming back from shopping. Okay. She's from Mursi family, and they moved from Jinka not so long ago, and they settled here, and they are making their new life. They say that it is comfortable, and they're happy to be here. Okay. Dobra, od razu muszę powiedzieć, że tutaj ta rodzina Mursi, do której idę, to oni po prostu tutaj wyemigrowali z miejsc, gdzie mieszkali wcześniej, ze względu na to, że tam są walki teraz. I oni mają, wiecie, konflikt między sobą plemion. No i ci po prostu stąd uciekli, żeby normalnie żyć. Okay, so these are the Mursi people, okay? And they moved 2 months ago due to their conflict, that they had with the Ari people, which are their neighbors, the close neighbors. But they haven't had good times for a long year. This conflict going on, and it stopped, and it comes again. It stopped and it comes again. It's because that the Mursi are probably the most strangest people in the South Omo, and their women are lovely, as you see. They're friendly, but as always in all parts of the world, as I believe, somebody can disagree, but I believe that the men are the one who create the problem, and the men does create the problem always, and it affects the woman and the children. And this woman, during that time of conflict, it started. They were traveled from their village, moved to Jinka. They come to do some shoppings, what they need, because they don't have any markets or interaction place that they can buy some medicine and foods that they need, basic things, especially what they need for their health care. And very often, like once a month or twice a month, the Mursi comes to Jinka to do some shoppings. And on that day of Saturday, 2 months ago, that this Mursi man shoot an Ari guy, and that conflict growing bigger and bigger day after day, and this woman has scared and must move and come to here because this is the only place where they feel safe and secure. And I'm from Bana, and this is a Bana land where we are, and it's named Kayafo, and we give a shade and shelters for these people, for this young woman, and she's the oldest, and that's why you see older women with the lip plates, and younger girls are not preferred to take it because they feel that's not important anymore. And this is what they are actually experiencing so long ago. And for the Mursi women, they have no problem with anybody, because they usually choose peace than making problems. And this is what they say to us. I talked to some of them, and they're not. So I talked to some of them, and they are actually unhappy with the situation that is going on at this moment for their life. Okay, you can say something about the scarification on the. That in Mursi, if you are a tribe member, it's very common to have scarification. This is like like a spider, okay? Okay. And you have like 3D tattoo of indication of tree.
So for Morsi, number 3, 1, 2, 3 is like very cultural, and every generation they have that every woman expect to have 3 kids and more. So that she believes she's blessed. So most of them have this 3 number tattoo on their bodies. So this is has become a culture now. But I'm going back to the history. Why they started to take such scarification, such strange scarification, and the lip cut here. So making a hole in their mouth, at bottom of the mouth, making it a hole, bigger hole like this, of their lips, and putting a disc, a clay disc on their mouth, inside their mouth, and also these teeth, the scars, the stars, the designs that has become fashioned nowadays. But we are questioning when and how and where originally that Morsi come from. And the Morsi, as you see, some of them are taller than me even. I am above 1 meter and 60, but she's about 70, eh? And she has that strength and body character, and what most women in the world prefer to have. So imagine that having such a heavy disc that is made from a clay, wearing such a strange headdress that they wear as a mask to scare on, you know, like to look strange. For those, what makes them to be like this is it brings us back to Sudan. So originally, this dark and beautiful people of Africa that remain now in Ethiopia have originally come from Sudan. Okay. And the scars and the lip cuts and the ear holes making and dressing up such strange masks and lifts, that has continued to this day. But today I want to tell you that why exactly they want to do that on their bodies and mouths and dressing up strange like this way. During the slavery time, it brings us back 100 years, probably more, that the European come to Africa and slave people by force, take people by force, and also until the colonial powers that has ended, 1950s, still Africa was under slavery. And the people in Sudan, they're feared because they're also attractive for their height, size, and muscular bodies. So this is how the Morsi family is taught. They want to protect their woman by making such a big ear hole and dressing up and looking very strange on their bodies, making such a bigger 3D tattoo kind, and it's scar, okay? It's very painful, but they have no choice. If you want to stop slavery, you must look like this by their understanding, and they were right to me in some point. But I was asking them, to the lady, this lady speaks Amharic and a bit of English too, and I said to her, why don't you have the same as the other ladies? She said, why? There's no any reason that should do that. To take this, to make my mouth cutting and having a bigger lip plate in my mouth. አንቺ እንደዚህ እያሉ ነው እኔ የነገርኳቸው ነው። ይሄ ሙርሲ ባህል አሁን ላይ ወጣቶቹ ኖርማሊ መምረጥ ይችላሉ፣ መቆረጥም አለመቆረጥም ይችላሉ እያልኩ የነገርኩት ነው። ልክ ነው አይደል? ግዴታ አለ መስገድ ይችላል ነው ግድ መቆረጥ አለባቸው ነው ግዴታ የለም። I'm just saying to her that is it must a permanent culture? She said no, it's about the choice that has become remain as a choice. So if you decide to cut your lips, yes, but if not, you can remain without like this beautiful lady. But before there was not choice, yeah? There were no choice before. Everyone has to do it? Everyone has to do it to defend, in order to defend yourself. Okay, and you can say how long they need to put the disc like this, because of course this is like bigger. When they start, which year? How old the girl have to be to put the first disc? በእናንተማ ባህል ማለት ነው ሴቶቹ መጀመሪያ ጆሮ ነው የሚቀድመው አይደል የሚቆረጡ እንደዚህ ለመቆረጥ ቢያንስ 13 አመት ነው አለበት 18 So during the age of like 9 and 10 it begins to give the experience, you know, you need to get used to it. So in the Morsi family they start with scars, but before the smaller scars, okay, but before going to experience the scars pain, and having this and deciding to take the scars pain, you must start. Your mother will prepare your ear and cut your ear in order to make it bigger, like this. And everybody has it, you see.
And then you come to the scars, okay? So cutting your bodies and making some design with scars. And from the age of 15 to 18, that's where you experience to cut your lips like this. Okay. And then you put at the beginning you put a smaller disc inside this. Yes. Where's the first? So the first point? Step, the Yeah, first first point. step. Yeah. First step is to remove the 2 teeth here. Okay. Because it's difficult to keep the disc. So as you see here, 4. Okay. So it must be 4 teeth removed. 4. Oh, wow. It's my mistake. Yeah, I see now. So yes. you see the bottom line here? So the 4 teeth removed because they have to keep it in balance. Otherwise, it's difficult to put the disc in. And then it's also balance it. So the woman can balance their mouths and keep it for that. But it's also another thing about this lip tradition has going on until today. So when do they really fancy to dress it? When do they really make fun and a woman are happy to have it? During a special occasion. So when they have some guests come, they show how beautiful they are, as they do for us. So, and when they have some rituals in their families, like weddings and spiritual rituals, a celebration they do for their religion reason, during that day they also supposed to look, nicer and beautiful for the day. Okay, and this is not painful when she have this inside the disc. Is it painful or no? ይከብዳል ወይ አሁን እንደዚህ አድርገው ሲቆዩ ይከብዳል እንደዚህ አድርገው ሲቆዩ አይከብድም ማለት ለምዶል አይደለ? So at first yes, because it's heavier, it has a pain on your mouth, on your skin of part of mouth, but as the old lady here said, that what they experience after experience, it get better. Yeah, they take the experience, but it is painful for sure. Yeah. Hello. How are you? Me 5. No i nie wiem co powiedzieć. Jestem naprawdę w szoku. Czekajcie, bo dzieci przyszły. No tutaj kolejne dziecko przyszło właśnie z plemienia Mursi. Z drugim malutkim. No dobra, teraz mogę się nagrać, bo dziesiątki dzieciaków mnie napadły, bo zobaczyły mnie i no, doświadczenie bardzo ciekawe, no nie ma co gadać. No nie doświadczyłem takiego czegoś wcześniej, no po prostu się dziwię. Znaczy dobra, już teraz te młode dziewczyny nie robią tego no i szczerze mówiąc bardzo dobrze, że tego już nie robią, no bo co, to one już później do końca życia tak naprawdę mają popsute usta. One się nie mogą całować ze swoim mężczyzną, bo pytałem się o to, także tego nie robią. 4 zęby muszą sobie wybić na dole, czy wyrwać, żeby w ogóle to wsadzać. Nie wiem, naprawdę niektóre kultury są, nie wiem, nie mogę powiedzieć dziwne, no bo dla nich to nie jest dziwne. Dla nas może jest, ale to jest tak interesujące, to że ja tutaj mogłem przyjechać i to zobaczyć. Szok. Ja naprawdę jestem cały czas pod takim wrażeniem, że nie wiem co mam powiedzieć. Zamurowało mnie jak to zobaczyłem. No i co powiedzieć o plemieniu Mursi? Dla mnie mocna akcja. Znaczy wiadomo, no to tak jak wam mówię, no to nie była typowo wioska taka, która jest prawdziwą, no bo tam nie można było teraz pojechać. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby wam pokazać w ogóle jak to wygląda i żebyście mogli zobaczyć też i usłyszeć trochę więcej, dlaczego oni akurat się tutaj przenieśli, dlaczego to robią. No i dobrze, że te młode dziewczyny już od tego odchodzą. Szok. No, w ogóle reakcja. Czekajcie, sprawdzam, czy nie ma tu gdzieś jakichś numerów ważnych. Pierwsze lotnisko na świecie, totalnie na świecie, gdzie bilety wypisują, a nie drukują. Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem. Coś ciekawego. W ogóle wczoraj już dostałem pogróżki z Erytrei. Ktoś mi napisał, że trafię do więzienia, że przyjechałem tam w sprawach politycznych, że zapłacę za to wszystko. Szaleństwo, szalony kraj, naprawdę. To jest kraj, który się odwiedza tylko raz. Już nigdy więcej. No i kolejny lot. Godzinka 20, będę w Addis. Oczywiście jest to jedyny samolot na lotnisku.
ponieważ tu samoloty przylatują tylko raz dziennie. Nie no, tutaj naprawdę bardzo ładny kraj, fajnie i tak dalej, ale jak coś trzeba załatwić, to jest kosmos. Chodzę już od miejsca do miejsca godzinę i nikt nie wie, gdzie jest mój dron. W ogóle pokazuję ją kartkę i nawet nie wiedzą, co to jest. Jak mnie oszukali na kolejnego drona, już jednego mi nie oddali raz w Ugandzie. Jak tu się stanie to samo, to się strasznie zdenerwuję. Ale w Ugandzie popełniłem błąd, zgubiłem kartkę, ale tutaj ją mam. A później jeszcze muszę iść do biura, które rzekomo jest otwarte, a połowa mówi, że nie. I muszę się złożyć jakieś papiery, żeby oddali mi za mój lot, który się nie odbił z Erytrei i musiałem kupować nowe. No nie do wiary. Ale trafiłem po prostu na złotą kobietę. Pani była muzułmanką. Przywitałem się ładnie. I mówi, no kurczę, no chciałem ci pomóc, ale ty możesz tylko tego drona wziąć, odebrać na lotnisku i już tutaj musisz z tym dronem zostać. Ja mówię, proszę panią, lecę do Mauretanii. Od razu mi go zabiorą na lotnisku. No nie mogę go ze sobą zabrać do samolotu. Muszę go wziąć tutaj i go wysłać po prostu do Polski. I ta pani też tak angielski średnio rozumiała, tak 5 przez 10, ale tak chyba widziała, że coś jest na rzeczy. Zadzwoniła tam do jednego, drugiego, trzeciego. No mówi, dobra, robimy tu zdjęcia wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Będzie jakaś lipa, to będziemy wiedzieli, że to ty. Ja mówię, spokojnie, nie będzie żadnej lipy. Ja tylko chcę drona i chcę iść go wysłać. No ale teraz mam kolejną misję, bo jest nowy rok, a poczta może być zamknięta. I mimo tego, że tu mi się udało, to nie wiadomo, czy mi się uda go wysłać. To będzie kolejne. Ojeju, ale mniejsza z tym. Dobra, i teraz do biura odzyskać pieniądze za bilet. Dron odzyskany, pieniądze nie wiadomo, bo jednak się okazało, że nie mogę tutaj go odzyskać. Przez to, że kupowałem przez Trip.com. Tylko muszę pisać do Trip.com i napisałem, mają mi oddać, ale w ogóle jak zobaczyłem kwotę przydą, ile zapłaciłem za ten bilet. Ogólnie za bilet zapłaciłem 5200 zł, żeby tam polecieć, a oni chcą oddać 1200 tylko. A za kolejny bilet wydałem 2200. Masakra, no tak to jest, jak się kupuje przez agencję jakąś, przez pośrednika, nie bezpośrednio z linii. Później są takie problemy. Jakbym kupił od razu z linii, to bym się mógł ubiegać o zwrot, o odszkodowanie za kolejny bilet, za hotel, za jedzenie, za wszystko. Popełniłem błąd. Idę do hotelu, teraz zobaczymy. Mamy w sumie 10 godzin do kolejnego lotu. Zobaczymy, ile mnie skasują. Ale jest tam dobry internet, jest siłownia, jest wszystko, także wolę tam iść na lotnisku siedzieć. Cały czas słyszę tą piosenkę, co leci w tle. To musi być tak mocny hit teraz tutaj. Wszyscy ją puszczają. Ale w ogóle to muszę w ogóle znaleźć jakąś pocztę. A wolę pocztę. Najbardziej tam chciał jakiegoś DHL albo coś, żeby wysłać drona do Polski, żeby Ala go wzięła na Alaskę. Bo wtedy to jest bardzo prawdopodobne, że mogę go gdzieś stracić w kolejnych krajach, bo tam nigdzie już nie mogę mieć drona. Nigdzie, totalnie. No a wiecie, dlaczego ta piosenka mnie tak utknęła w głowie? Bo tą piosenkę właśnie puszczały te dziewczyny w tym burdelu. W pierwszy dzień w Afryce, jak byłem, co mnie tam podstępem zaciągnęli. I po prostu utknęła mi w głowie. I teraz ją co chwilę gdzieś słyszałem. Vamos Addis. Tutaj już rozspałem. Idę znowu. Hello. Idę się przejść gdzieś po mieście na chwilę jeszcze. Wykorzystać jakoś ten czas. W miarę ciepły dzień dzisiaj tutaj jest. Normalnie jak w Addis było bardzo zimno cały czas, to dzisiaj jest w miarę fajnie. A że ze względu na to, że spędzę kolejny dzień w samolocie teraz, lecąc do Mauretanii, bo mam taką
głupią trasę, że po prostu muszę dolecieć do Istambułu. Akurat pójdę na kebaba i do fryzjera, bo będę miał 7 godzin przerwy. No to do Istambułu lecę 6 i później jeszcze z Istambułu lecę 7. I tak to wygląda niestety. Ale powiem wam tak, że po tym co ja widziałem przez ostatnie dni, co przeżyłem na północy, co przeżyłem na południu i teraz wracam do takiego Addis znowu i jak sobie pomyślę, że jakieś stwierdziłem, że Etiopia nie jest za ciekawa po tym tylko co zobaczyłem tutaj, to zauważyłem jaki głupi byłem po prostu. Bo jak ktoś przylatuje do Addis, to on nie widział Etiopii. Addis to jest masakra, to jest porażka dla mnie przynajmniej. W porównaniu do tego co pięknego można zobaczyć na północy, czyli na pustyni Danakilskiej, w jednym z najcieplejszych miejsc na świecie. Znaczy najcieplejszym na świecie zamieszkałem przez ludzi. Przez nomadów dokładnie. No albo na południu, plemiona. O, teraz zauważyłem, że kiedyś w tym hotelu byliśmy. Pierwszy raz jak przylecieliśmy do Addis Abeba, to nas tutaj dali właśnie za darmo, do tego żeśmy przeczekali między 2 lotami. Byliśmy bardzo zaskoczeni. W ogóle w Addis dla mnie jest zaskakujące to, że bardzo dużo szkieletów budynków tu stoi niedokończonych. Ktoś chyba chciał, miał pomysły na inwestycje, chyba nie całkiem się to udało. Bo to są takie szkielety, że widać, że na nich się nic nie dzieje. Co chwilę mijam jakichś ludzi i powiem wam, że dziewczyny są tak ładnie tu pobierane w takie tradycyjne sukienki. Takie typowo. Wcześniej widziałem takie coś właśnie jak w Erytrei byłem. A dzisiaj tutaj po prostu przez to, że jest ten nowy rok, to bardzo dużo takich widać. O, patrzcie, tam idą kolejne. Kurde, akurat nagrywam iPhone'em starym. Nie widać tak dobrze. A, to są tacy śpiewają. Ładnie wygląda to, naprawdę. No i tutaj dzisiaj co kawałek po prostu mijam takie grupki dziewczyn, które śpiewają. Haj, takie, tylko aż ich za dużo, bo co chwilę mnie zaczepiają, że im coś dawać. Tamtym dałem stówkę, to stówka to jest 3 zł, no to wiecie. One są zadowolone, a ja zadowolony, bo też mogłem je nagrać. Ale właśnie fajne jest to tutaj, dzieci rano chodziły, roznosiły takie namalowane laurki z życzeniem wszystkiego najlepszego w nowym roku. A dziewczynki chodzą w grupach, ubrane w te tradycyjne stroje i śpiewają. Śpiewają, tańczą. Fajne, naprawdę fajnie czuć ten klimat tutaj tego. Fajnie, że na to trafiłem. No i pozdrawiam z Istambułu. Jestem właśnie na Taksim Square. Byłem wysłać drona do Polski, ponieważ nie mogę go wziąć ani do Mauretanii, ani później do Tunezji. Tunezji lub Libii, jeszcze się okaże. Zaraz trzeba wracać na lotnisko. No, zjadłem dobre tureckie śniadanko. Napiłem się kawy. Miałem jeszcze iść do fryzjera, bo wiadomo, tureccy fryzjerzy są bardzo dobrzy. Mieszkałem w Londynie. To właśnie się chodziło do Turków i byli naprawdę bardzo dobrzy, bardzo. No, ale teraz muszę znaleźć autobus gdzieś. Odjeżdża stąd autobus, który idzie na lotnisko właśnie. Chcecie po kosztach pojechać na lotnisko? Hava Bus się nazywa. Poniżej Taksim Square właśnie znajdziecie. Takie busy, zaraz wam powiem ile kosztuje. Tutaj macie rozpiskę co 30 minut. 204. No i jestem już na lotnisku. Powiem wam, że naprawdę jest świetna opcja jest na autobus. Nie wiem, będzie około 25 zł mniej więcej, może coś takiego. Taksówka wychodziła ponad 100, to od razu wam mówię. 125 chyba Uber. Także dużo więcej. Godzinka jest tam. Tak samo bym taksówką przyjechał, też bym godzinę jechał. Także jak gdzieś w okolicach tam się zatrzymujecie, Taksim Square, to warto skorzystać. Koniec tego odcinka i
koniec serii z Etiopii. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały, bo ja przeżyłem tam niesamowity czas, było po prostu znakomicie i już chyba nic więcej bym nie mógł do tego dołożyć, bo byłem spełniony w 110% i to było najlepsze po prostu, że się czegoś nie spodziewacie, a to macie. I to Was po prostu później zaskakuje razy milion. Niesamowicie. Ale teraz no to lotnisko tutaj w Istambule jest naprawdę ładne. Teraz czeka mnie kolejna przygoda. Właśnie lecę do Mauretanii. W Mauretanii spędzę nie wiem ile dni, bo nie mam biletu wylotowego. O właśnie, ty. Ja nie mam biletu wylotowego, ciekawe czy mnie wpuszczą. Kurde no. To teraz co zrobiłem? Dobra, muszę szybko skombinować. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jak nie widzieliście jakiegokolwiek odcinka z Erytrei lub z plemion, bardzo warto zobaczyć. Naprawdę każdy odcinek jest wyjątkowy. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw subskrypcję. Razem lecimy po milion. Pozdrawiam.